Proszę Państwa, witam serdecznie, ja kolejny odcinek z naszych zreworkowanych Great War Reduxów, Imperium Niemieckie, Teutońskie tak zwane. Kontynuujemy nasze przygotowania do wojny, bo fabułka się kręci, dużo się dzieje. Dzisiaj mam nadzieję, że już bezpośrednio dojdziemy do wojny, jeżeli chodzi o przygotowania. Wystawimy bydlacką armię, wystawimy bydlaki morskie, przeforsujemy wszystkie reformy, także zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy ekonomiczno-polityczny odcinek z przygotowań ostatnich do wojny. Na wstępie łapki w górę, soczyste komentarze. Polecam bardzo serdecznie Discordzika oraz przypominam, że pod każdym zajęczym filmem wchodzicie sobie, klikacie, rozwijacie, macie opis, tu macie wszystkie potrzebne linkacze i dzisiaj może przypomnimy o streamach na Twitchu. Zając gęsto prowadzi transmisję na żywo na Twitchu z różnych giereczek. Klikacie sobie cyk, The One True Zając, przenosi was od razu tutaj, pyk, przechodzicie, pyk, możecie zafollowować i być na bieżąco. Jeszcze kto chce, może darmowe serduszko od naszego Kaiserinego Kaisera otrzymać. On ma jakieś bonusy, proszę bardzo. Entuzjasta, Big Flota, rozumiesz? Dockyard Construction Speed, Naval Doctrine. Proszę bardzo, proszę bardzo. Troszkę bonusów i debuffów zarzuca. Potrzebne garnizony 5%, ale serduszka dalej wam pod komentarzami będzie przypinał. Zrobimy jeszcze tutaj, poszliśmy oczywiście w Big Guny, bo to jest ważniejsze. Production cost, myślę, że nasze stocznie sobie poradzą. Jak największe bydlaczki. Jak najmocniejsze, jeżeli chodzi o naszą flotę. No i myślę, że możemy na pełnej lecieć. A dzisiaj właśnie kryzys w Agadirze. Raczej nic złego chyba się nie wydarzy. No jaka byłaby szansa, żeby Zając przedwcześnie striggerował Great War'a? No nie ma szans. I widzę, że w międzyczasie jeszcze zrobiliśmy cel narodowy na wprowadzenie nowego Reich kolonizatora, imperialny office zarządzania koloniami. Mamy dwie opcje, albo historyczna, wprowadzamy Wilhelma Solfa, który ma łagodniejsze podejście do kolonii i zrównoważony rozwój, no i oczywiście lekciutkie wyzyskiwanie, albo totalna eksploatacja Edwarda von Liberta, który w teorii da nam więcej z tych kolonii. Jak sobie patrzyłem, to oni chyba głównie będą poza tutaj tymi bonusami różnić się tymi ścieżkami i generalnie to chyba mocniejsza, lepsza dla nas będzie ta historyczna. Także bierzemy Solfa, tak jak myślałem, od razu się to odblokowało. A my przygotujemy kolejną ustawę do naszego Reichstagu i Bundesratu o zwiększeniu wydajności przemysłowej i konstrukcyjnej, Combat Worker Exploitation. Troszeczkę będzie nas to kosztować polityka pała, ale generalnie będzie good, jeżeli ta ustawa przejdzie, bo potem będzie można przepchnąć ostateczną i to cywilki boostuje. O, to było mega mocne, trzeba do tego jak najszybciej się dostać, a my bacznie obserwujemy, co się będzie z tym kryzysem w Agadirze dziać. No właśnie, bo teraz kryzys w Agadirze oficjalnie się rozpoczął. No powinniśmy historycznie oczywiście się dogadać, ale zobaczymy, bo Zając ma tendencję do triggerowania konfliktów światowych. Ty, no co oni porobili? Człowiek chce sobie tutaj naspamić militarków do wojny, żeby na szybko dolecieć, a oni tu jakiś kryzys finansowy chcą odpalić, cholipka, z powodu paniki na giełdzie w Berlinie, z powodu tego kryzysu w Agadirze. Będziemy mieli miesiąc, żeby się wycofać, ale bo będziemy musieli ponieść konsekwencje tego. Czy mamy inne opcje? Ja to chciałem dalej eskalować, ale jak zwykle musimy się dogadać. Dobra, przepchnęliśmy tą kolejną ustawę o budownictwie w Reichstagu i Bundesradzie. Zróbmy ten kryzys w Agadirze, który da nam negocjacje. Musimy leciutko się wycofać. Negocjacje z Francją. Historyczny event to jest oczywiście wymiana z francuskie Kongo i zrobimy to. Historycznie dojdzie do wymiany. Maroko odpuścimy, a tutaj wojna Kebabiniego, trzymamy kciuki. Nie będziemy ochotników wysyłać. Tutaj powinni wyrównać granice. Oczywiście Brytyjczycy wspierają Francuzów. No kto by się spodziewał. Panie Kebabini, dasz pan radę? Proponuję bronić Libii. Jakby co, cały czas nasza tutaj misja wojskowa działa i ciebie lekutko boostuje. A w Chinach mamy rewoltę. W tym roku wojny nie będzie, ale spokojnie, Zając wam obiecuję, w tym odcinku dojedziemy do wojny totalnej. O proszę bardzo, my już możemy doktrynkę klikać. Dobra, doktrynkę morską. Skoro mamy robić wyścig na bydlaki, to doktrynka morska najlepiej, żeby do wojny, znaczy przed wojną była już skończona. Destroyery, light cruisery, organizacja. Light cruisery, organizacja, bo to jest minowanie i deminowanie.
Alzacja i Lotaryngia teraz nie jest skorem, tylko state'em okupowanym. Ona ma tutaj specjalne modyfikatory, które właśnie są debatowane w Reichstagu. Udamy się znowu do tych partii prawicowych, żeby zdobyć wymaganą większość. Ok, ustawa przejdzie. No właśnie, za status Alzacji trzeba się tym zająć. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, im tym lepiej. No i trzeba będzie więcej tiketów zdobyć. O właśnie, od razu do Bawarii się udamy. Zbudujemy kolejną cywilkę na waszym terytorium. Powoli sloty budowlane się kończą. Eta problem, ale już nas 3 sloty budowlane. Kręcimy rozbudowę. Nice. I za 80 dni mamy wybory w Reichstagu. No, nie podoba mi się tak dużo tych partii lewicowo-SPD. Natomiast nasz Biuro Projektów Specjalnych rozpoczyna pracę nad Big Bertą. Super ciężki Hochweiser. Rozpocznij badania. W sumie to 2 projekty opracowujemy. Poza tą wielką Bertą robimy też krążowniki torpedowe specjalne. Ładujemy w nie totalnie torpedy. Zobaczymy. Do wojny pewnie udaje nam się troszeczkę zrobić. Zwłaszcza, że będziemy inwestować w flotę. No i zwiększyliśmy wydatki na flotę. Wyścig morski kosztem faktory stabilki i tak dalej. Nasze Kaiza ma... Rozumiesz, on musi mieć większą flotę niż Edwardzik brytyjski. I wyniki wyborów 1912 roku do Reichstagu. Wygrały partie centrowe, 162 miejsca. Tuż za nimi SPD w koalicji z FPV 132, prawicowe 77, no i neutralne frakcje 26. No dobra. Czy my do wyborów będziemy mieli jeszcze jakieś te? W sensie do wojny? Do wojny chyba już kolejnych wyborów nie będzie. Przy okazji chyba skończyliśmy budować, jeszcze jedna ta się buduje, bo tutaj nam jedna ustawa, w sensie propozycja. Możemy teraz nie wiem, w Hesji kolejną cywilkę rozbudować. Poczekajcie, żeby w odpowiednim landzie machnąć inwestycje. Żeby nie było potem problemów, że nie w tym landzie machnęliśmy. Dobra, niech to się buduje. Kolejne teszki. Troszeczkę raszujemy technologię. 734 dni. Tu już mamy lepszą artylerię, pelotek nie potrzebujemy. W sumie badaj to, bo te Hochweisery to będzie coś, na czym będziemy mocno polegać. Teraz poruszamy kwestię Alzacji i Lotaryngii, jak mamy wystarczająco dużo głosów. Bawaria pyk, Wittenbergia używamy i mamy jeszcze w Mecklenburgii influenza. No i nawet nie musimy ekstra influenców przepalać. Ustawa powinna bez problemu przejść przez Bundesrat, tak, i skorujemy sobie przygraniczny state. Nice. Aha, i raz z nowym rządem w Reichstagu musimy przepchnąć ustawę budżetową. O cholipka, dobra, mamy liberalny budżet, który jest historyczną wyborą. Nie wiem, czym to się będzie docelowo różnić, bo tutaj modyfikatory są takie same. Tylko że ten liberalny potrzebujemy partii lewicowych, a ten konserwatywny potrzebujemy prawicowy. Lećmy na razie full historycznie. Skoro testujemy historycznego reworka Niemiec na Kaiser Reduxie, na Great War Reduxie, sorry, już mi się mylą te modyfikacje. Także liberalny budżet, aby zmodernizować naszą Rzeszę. Okej, mamy 45% poparcia. Aha, czyli musimy klasycznie zdobyć partię te, prawicowe będą pewnie naprzeciw. No to dawaj centrystów. W razie czego można jeszcze więcej centrystów. No ale to już mamy 53%, jeżeli nic się nie zmieni. O, więcej floty się zrobiło, stocznie się wystawiły, nie widzicie tego, że Zając inwestuje cenny czas do wojny na stocznie. No to powinno być git. Przejdzie tego, liberalny budżet, ustawa budżetowa przejdzie, świetnie. Odnowienie Trójprzymierza, Trójporozumienia. Dobra, to nie ma znaczenia, bo Włosi i tak nas zdradzą i będą państwa centralne. Powiem wam, że tutaj troszeczkę zamrażareczka sejmowa wchodzi. Cały czas nam tkwi ustawa budżetowa, bo musimy zdobyć większe poparcie landów. Jedna ustawa już czeka i tu kolejne mamy 2, a nawet 3 ustawy do przepchnięcia. Także robi się drobna, że tak powiem, kolejka ustawowa. Nie nadążamy de facto wbijać poparcia tych landów. Mamy 12, a za chwilę chyba przestaniemy też budować cywilki i będziemy po prostu ich... O kurde, mamy tylko 37% poparcia. Tu muszą pójść duże ustępstwa. Do partii prawicowych się udamy i to chyba nadal będzie za mało, żeby zdobyć więcej tych centrum. 47, neutralne.
No i 48 i brakuje, proszę państwa. Potrzebujemy teraz na szybko Political Powera, bo będzie problem. Mamy jeszcze te gotowe, jak poparcie landów. Dobra, myślę, że możemy przepychać ustawę budżetową. Tak, przepchnij ustawę budżetową. Poprosimy głosy z Bawarii, Saksonii, z Hesji. Pyk, 30 i brakuje. A, ty, Alzacja daje 3, bo Kora im daliśmy, dobra. Aha, na Alzację nie ma przycisku. Co, czekaj, nie jest, dobra, sorry, ma culpa. Dobra, budżet przejdzie. Very nice, natomiast tu nam brakuje lekutko Political Powera. I będzie przypał. Poczekajcie, no mamy 11 dni. 2% głosów nam brakuje. Dawaj Political Powera. Nie, gdzie mój Political Power? Dobra, przetestujemy, co się stanie, jak ustawa nie przejdzie. Tutaj widzę, że nie mamy żadnych kar chyba. Przetestujemy. Fajnie jakby była opcja, żeby potem znowu dać tą samą ustawę. Bo nawet już nie ma opcji, żeby kliknąć, nawet jakbyśmy Polityka Power zgromadzili. Ciekawe, interesujące. Kooperacja z Bongiem Kelgijskim. Consumer Goods. O proszę, handel diamentami. Minus 10% do Consumer Goodsu. A weźmiemy sobie. No i ustawa nie przeszła. Mamy drugi raz tą samą, ta? Ta, drugi raz ta sama ustawa. Dobra, trzeba na pewno więcej Political Power zgromadzić i... Poczekamy na razie, aż ten budżet przejdzie, bo tu już w ogóle zostały 2 miesiące do budżetu, a budżet na razie ostatecznie jeszcze w Bundesradzie czeka 16 dni. No, kolejka się zrobiła i to duża. Ustawa budżetowa przeszła, Belgowie zgodzili się na handel diamentami z Bonga Kelgijskiego. Świetnie, bardzo fajna rzecz. Kurde, nie wiem, czy my możemy sobie pozwolić na dalsze procedowanie ustaw. No musimy prowadzić dalsze procedowanie ustaw, bo trzeba zacząć robić reformy wojskowe, bo to zaraz wojna, proszę państwa. Jedyne, co ja zrobiłem, to troszeczkę ustaw, że tak powiem, prosocjalnych i flotę żeśmy zaczęli budować. Klasa Kołobrzeg, lekki krążownik z lekkimi działami full upgrade do piu niszczenia floty osłonowej wroga. No i dywizje zaczynamy wystawiać na razie do kolonii i liniowe, a tutaj dotyk kajzerki Belzedupowy powoli będzie tworzony, tylko chcę, żeby się skończył badać. Skończył się badać Great Projekt. O, tu Big Bear, to mi się podoba. Big Berciunia. Gdzie ty jesteś, Big Berciunia? Pokaż się. Big Berciunia. Big Berciunia. O tak, ciebie mi trzeba. Super Heavy Hotzweiser. Ty, a do Super Heavy Hotzweisera można dać zwykłego Hotzweisera? Panie, ależ to będzie mocarne. Dobra, to możemy zacząć projektować nasze dywizje uderzeniowe, proszę państwa. A, bo te w zależności jakie są ustawy, to poszczególne partie popierają. Na przykład tutaj mamy tę socjalną ustawę, to te partie powiedzmy centrowo-prawicowe nie za bardzo chcą to poprzeć, ale jak mamy ustawę o dozbrojeniu wojskowym, to... Czemu mi stocznię usuniesz? O ty bandyto jeden. Dobra, ale ta ustawa i tak musi przejść. To już mamy praktycznie z buta 49%, także rzucamy ciebie. Teraz poprosimy partie lewicowe o poparcie, dzięki czemu trochę ich popustujemy na kolejną ustawę, rozumiesz? Czyli tu musi być zamrażareczka sejmowa, znaczy reichstagowa, żeby w odpowiedniej kolejności teraz te ustawy przechodziły. To nie jest takie proste. No dobra. Dozbrojenie przejdzie głosami lewicy i na przyszłą ustawę już mamy leciutko zbustowaną lewicę. No i pysznie. Więcej stoczni. I cyk, kolejna ustawa, cyk. Ej, podoba mi się ta mechaniczka. Niby prosta, niby powtarzalna, ale... O, wojna bałkańska. Ale coś tam można sobie do wojny poklikać, pobawić się. Wcale nie budujemy kolejnych stoczni, tylko wam się wydaje. Stabilka, więcej kolonii. Czy możemy tutaj wejść do tego? Aha, tu trzeba wygrać wojnę i tu musimy być w trakcie wojny. Świetnie. No to chyba zaczynamy robić... Lecimy w ten nasz plan wojenny, bo to jest do doktryny i tutaj mamy... A, tutaj tak czy siak mamy plan Schlieffena. Okej.
No to nie, no to poczekaj, uderzymy jeszcze w dyplomację, tutaj mamy możliwość negocjacji z Brytyjczykami przez dyplomację, jeżeli się zgodzą, będzie można rozbudować nasze koncerny, ale muszą się zgodzić. To wtedy Krupa będziemy mogli rozbudować, co by było fajne. Zobaczymy, przetestujemy. Można poprawiać relacje, tak na wszelki wypadek, a poprawmy z nimi relacje. Mamy trochę political powera, głównie political power idzie tutaj na te roszady reichstagowe. Tutaj kolejna ustawa w Bundesradzie przeszła i od razu do Bawarii się udajemy, bo daje najwięcej głosów. Kolejna cywilka. I do Wittenbergi możemy również po kolejną cywilkę się udać. Aha, oni nam stawiają warunki, rozumiesz? I to sam Churchill negocjuje. Teutoni uznają brytyjską supremację i zaprzestaną jakiejkolwiek ekspansji. Kaiser zaprzestanie jakiejkolwiek ekspansji. Jedzie mi tu Totalenkrieg? No właśnie. Brytyjczycy nie będą interweniować w niemieckie kolonie, okej. Przyszłe dyskusje, okej. Dobra, proszę Państwa, zgadzając się na to, byśmy musieli jeszcze odwołać Tirpica, tracimy wyścig morski, Brytyjczycy też traciliby wyścig morski, albo historycznie uznajemy, że musimy sami wykuć nasze przeznaczenie na morzach i przechodzi ustawa, kolejna ustawa morska przechodzi, okej. With Naval Law. Poczekaj, a ja tego już nie robiłem? A to jest to! O, poczekaj, bo ja to zostawiałem, bo to znowu by była kolejna ustawa. Aha, my musimy to tak czy siak przez Reichstag przepchnąć. Myślałem, że Kaiser to jednym podpisem ogarnął, ale nie, musimy... Ej, to jest w ogóle fajna opcja, już mamy takie monarchie pseudokonstytucyjne, rozumiesz? Klikasz sobie cel, ale i tak musi to kolejna instytucja, w tym przypadku no ta ustawodawcza Reichstagowa, przepchnąć to i musisz o to zadbać. Fajny future na przyszłość. Podoba mnie się. No dobra, poczekaj, bo my tutaj na razie robimy na... rozbudowę przemysłu. Patrzcie, ile nam tu ustaw zaległo w zamrażarku. Dobra, to dawaj od razu na kolejny plan rozbudowy floty. Kosztuje aż 50 political powera. A, my mamy tego 50 political powera, bo my to tak czy siak siłą przepuszczamy przez tego imperialny dekret. Kurde, a ja właśnie, wiecie co ja zrobiłem? Przed chwilą skończyłem klikać doktrynę, nie zauważyłem. Robiłem tą pierwszowojenną doktrynę, a tu mielibyśmy kolejne zmniejszone koszty, minus 20. Czy Bundesrat musi to przepchnąć? Nie musi. No i pysznie. Wyścig morski... Naval, czekaj, to przeszło czy nie przeszło? Jeden dzień. Okej, a nie, jest w Bundesradzie. Dobra, jeszcze przez Bundesrat trzeba to przepchnąć. Ty, a w Polsce, rozumiesz? Mamy pruską komisję osiedleńczą. Próbują nam Polaków wyrugować, rozumiesz? Tam Drzymała rozstawia te swoje wozy, rozumiesz, mobilne, niczym te husyckie tabory. Cała rzesza Polaków migruje, rozumiesz? Żeby nie zostać przesiedlona. Zrobiliśmy cel na rozbudowę kolonii i rozbudową kolonii możemy dwie cywilki, kolonia... Aha, faktycznie supply huby możemy przygotować do wojny. O, proszę bardzo. Tu niby research bonus na jakieś tam pociągi i tak dalej, ale ważniejsze jest to, że się supply hub doda. I linia kolejowa. By trzeba zacząć rozmieszczać nasze dywizje kolonialne. Ej, dobra, zainwestujemy to. W te kolonie, które będziemy bronić, to myślę, że możemy zainwestować. Pyk. Tutaj te dwie kolonie na pewno. Chcielibyśmy, zwłaszcza, że to są surowce, można je obronić. W Papui Nowej Gwinei również będziemy bronić. Poczekaj, a ta jeszcze trzecia kolonia jest w... Aha, w Togo. W sensie tutaj. Czy my chcemy bronić tej kolonii po jedną gumę? Chyba nie. W Reichstagu mamy kwestię polskich, posiadaczy ziemskich. Oj, ta ustawa umrze, ja już to widzę. Dobra, to możemy sobie odpuścić kwestię polskich posiadaczy ziemskich, tym się później zajmiemy. Co my dalej mamy? Za political power możemy inwestować w fabryczki. Spoko, zróbmy tą ostatnią też rozbudowę cywilną, żeby mieć to z głowy. No sporo mechanik dodali, takich przeczekaczy do wojny, a jak ogarniesz, no to sobie nieźle zboostujesz. Nam jednego battleshipa brakuje. O, ty, poczekaj, myślałem, że to battleshipów będzie idealnie. Dobra, my budujemy kolejne 2 battleshipy potężne.
Wróciliśmy do produkcji, w ciągu roku się zrobią, idealnie. Zaślubiny księżnej Wiktorii Luizy i księcia Ernesta Augusta. Fajnie, pogratulować. Najważniejsze jest to, że ważne osobistości zjechały. Kaiser Wilhelm, król Georgiek V z Anglii i car Nikolas II, proszę bardzo. 20 political power, 2 stabilki, dostajemy jednego influenza na Mecklenburgię. Bardzo miło z ich strony, jeżeli o to chodzi. A kolejne negocjacje. Mocna mechanika, podoba mi się, bo to cały czas wymaga, rozumiesz, klikania, ogarniania. Lubię takie rzeczy. Powoli nam się też sloty budowlane robią. Kończą, ale 4 pracujące, także nice. Dobra, spróbujmy tą kwestię polskich właścicieli ziemskich przepchnąć. Mamy ile procent? Mamy 31. Kaiser dzwonił i mówił, że mnie chyba pozajęczyło, że próbuje dla Polaków przepchnąć jakieś ustawy w Reichstagu. Także kwestię polską zostawimy sobie na kolejny odcinek, jak już wejście do wojny, bo tu został niecały rok, bardzo dobrze, niecały rok. Dywizje nasze szturmowe są, armia troszeczkę jest, piechotę rozstawiamy, także w następnym odcinku już wchodzimy do wojny. Na początek też następnego odcinka kwestia polska zostanie rozwiązana i mam nadzieję, że Kaiser będzie zadowolony. A tutaj wam dziękuję za uwagę. Przypominam o wszystkich linkaczach w opisie, warto zajrzeć na Discorda i na Twitcha. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie do końca, trzymajcie się i widzimy się jutro na polach Wielkiej wojny. Cześć.